Witam wszystkich i zapraszam do zapoznania się z Might & Magic Heroes Online, czyli darmową sieciową grą opartą na bardzo popularnej serii turowych strategii fantasy z elementami RPG. Zanim zaczniecie przygodę w krainie Ashan, podjąć musicie wpierw dwie decyzje. Pierwsza, do jakiej frakcji chcecie przynależeć. Do wyboru są dwie, przystań i nekropolia. Druga decyzja to wybór klasy bohatera. Można wybrać rycerza pod sztandarem, którego więcej wojsk się gromadzi, czy też maga znającego przepotężne zaklęcia. Po dokonaniu wyboru ukaże się naprawdę piękny i bogaty świat. Świat, w którym zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Herosi ze wszystkich stron wzywani są na tajną radę z zakonu smoczych rycerzy, gdzie ważyć się będą losy wszystkich mieszkańców Ashan. Podczas wędrówki przedzierać się będziecie przez lasy zamieszkałe przez leśne istoty, miasta, gdzie wznosi się uliczny harmider, czy też rozległe pustynie. W porównaniu do poprzednich gier serii Heroes, wędrówka po mapie świata odbywa się w czasie rzeczywistym. Jedynie bitwy rozgrywane są w systemie turowym. Zanim przystąpicie do walki, wysłuchajcie uważnie moich rad. Mimo że posiadacie niezliczoną armię, to do bitwy przystąpić może tylko jej część. Natomiast reszta zostaje przydzielona do rezerwy, by po wygranej uzupełnić straty bądź pomóc bohaterowi zbiec żywym, gdy wróg zdziesiątkuje twoją armię. Jednak gdy z czasem doświadczenie w boju zdobędziecie, to więcej odważnych śmiałków na polu bitwy się znajdzie. Tak jak w szachach, odkrywaj słabe punkty u wroga i przewiduj kolejne ruchy przeciwnika. Gdy dostrzeżesz okazję do skrzydlenia bądź zaatakowania od tyłu, to nie wahaj się i atakuj. Zaskoczony przeciwnik ucierpi bardziej. Pamiętaj jednak, że wróg również może użyć tej samej taktyki. Proste powiadacie? Więc dla śmiałków szukającego porządnego wyzwania proponuję każdą walkę ustawiać na trudniejszą. Dzięki temu potyczka stanie się większym wyzwaniem, lecz nagrody za nią również będą większe. Czasem przyjdzie nam się zmierzyć z bossami, przepotężnymi istotami, które pokonanie wymaga od nas nieraz wypełnienia kilku warunków. Czasami będą to bitwy wieloetapowe. Trudne to zadanie, gdyż po pokonaniu pierwszego etapu natychmiast rozpoczynacie kolejną walkę bez możliwości uzupełnienia strat. Pamiętajcie, że armia to nie wszystko i o ekwipunek herosa dbać musicie. Wyposażony może on być w 6 różnych typów artefaktów oraz posiada 2 miejsca na odłamki i runy. Są to magiczne przedmioty, które wzmacniają bohatera, ale tylko na określony czas. Ponadto doświadczony wódz ma w zanadrzu kilka zdolności, które mogą przechylić szale zwycięstwa na jego korzyść. Wraz z kolejnymi poziomami doświadczenia do wyboru mieć będziecie coraz więcej przydatnych umiejętności. Czasem okazać się może, że wróg jest zbyt silny, to pamiętajcie wówczas, że w tym świecie podróżują też inni herosi, o których pomoc prosić możecie i razem w ramię boje toczyć. Widziałem wielu śmiałków, którzy zbierali się w drużyny bądź tworzyli gildie i razem podróżowali po tej niebezpiecznej krainie. Widziałem również pojedynkujących się między sobą herosów. Pamiętajcie, drodzy bohaterowie, że walka na tym świecie to nie wszystko, bo pod swoją komendą miasto dostaniecie, gdzie swoją armię zwerbujecie oraz surowce niezbędne do rozbudowy wojska i miasta, a tychże jest 5. 3 główne to złoto, drewno i metal, patenty budowlane, które są wymagane do wznoszenia kolejnych konstrukcji budowlanych oraz kryształy, które dostać możecie tylko poprzez wypełnianie zadań, a tych w krainie Ashan nie brakuje. Pamiętajcie w takim razie, by regularnie odwiedzać swoje miasta. Odwiedzajcie również kopalnie, które są rozsiane po świecie oraz wykonujcie zadania. Po dłuższym pobycie udało mi się uszeregować te zadania w 3 kategorie. Pierwsze to idź z punktu A do punktu B. Drugie to idź i pozbieraj surowce bądź jednostki, a następnie wróć. Trzecie to idź i pokonaj określone stwory. Z moich obserwacji wywnioskowałem, że wielu zleceniodawców cierpi na pamięć krótkotrwałą, gdyż z następnego dnia znaleźć można te same zadania i otrzymać również te same nagrody. Podróżując po krainie byłem świadkiem 2 bardzo ciekawych wydarzeń, mianowicie zapomniane ziemie i wyprawy. Do wyprawy przystąpić może tylko dobrze zgrana drużyna, która ma za zadanie w określonym czasie załatwić stwory na danym obszarze. Żeby jednak za prosto nie było, pokonane stwory odradzają się po jakimś czasie, dlatego pamiętać trzeba o zapieczętowaniu ich, by ten czas wydłużyć. Ponadto wiele bitew ma określone zasady, np. walka, która możecie faworyzować, jeśli jesteś rycerzem, bądź osłabiać, jeśli jesteś magiem. Gdy w drużynie uda się pokonać wszystkie jednostki, to wysoka nagroda czeka ich oraz możliwość podjęcia trudniejszej wyprawy z o wiele bardziej wartościowymi skarbami do wygrania. Natomiast zapomniane ziemie to sekretne miejsce, do którego drogę wskażą ci magiczne obeliski rozsiane po Ashanie. Kiedy odwiedzisz jeden z nich, odkryje on przed tobą część mapy prowadzącej do zapomnianych ziem. Gdy wystarczającą liczbę obelisków zwiedzisz, będziesz miał możliwość przenieść się do tego sekretnego miejsca, gdzie artefakty i runy tracą swoją moc i w niewyjaśnionych okolicznościach znika twoja armia.
Słyszałem pogłoski, jakoby w tych ziemiach silne stworzenie masz za zadanie ukatrupić, lecz do tego potrzebne ci będzie silne wojsko. Spytacie, skąd je wziąć? Otóż plotki głoszą, że znajduje się na tychże ziemiach poibani żołnierze, zamknięci by zgnić na wieki, lecz po ich uratowaniu z całą pewnością dołączą do ciebie, aby pod twoim dowództwem walczyć. Pamiętaj przeto, byś naprawdę mądrze dowodził swoją armią, bo ta jest na tych ziemiach mocno ograniczona. Pamiętaj jednocześnie o skarbach, jakie na dzielnych śmiałków tu i ówdzie czekają. Wędrując po krainie założyłem pewne sprawy, które mnie nękają. Do jednych z nich należą tak zwane punkty akcji, które pozwalają ci na główne walki fabularne związane z twoją wyprawą. Otóż, gdy ci ich zabraknie, to by je uzupełnić musisz albo wypić specjalną miksturę, albo przeczekać do następnego dnia. Następna rzecz, która mnie zmartwiła, to brak jakiegokolwiek punktu, gdzie mógłbym zamienić jeden surowiec na inny. Aż zdziwiony jestem, że w krainie, gdzie pełno złota, drewna i metali leżących na ziemi, lecz strzeżonych przez stwory, nikt nie wpadł na pomysł, aby stworzyć taki punkt wymiany. Kolejna sprawa to możliwość ułatwienia swojej wędrówki za pomocą składanych datków pieniężnych w zamian za pieczęcie bohatera, które pozwalają ci przyspieszyć trening jednostek, znacznie powiększyć zapas surowców, bądź zakupić potężny artefakt. Do najbardziej bulwersujących rzeczy za opłatę, jakie zaobserwowałem, należy możliwość automatycznego pojedynku, powiększenie pojemności swojego plecaka na artefakty i runy oraz możliwość prowadzenia do krainy drugiego bohatera. Nawet łaskawe 5 darmowych pieczęci dla herosów, którzy codziennie w przygodę wyruszają, nie usuwa gorzkiego posmaku ograniczeń. Rozmawiałem z astrologami, którzy obserwując gwiazdy ogłosili najbliższe miesiące miesiącami otwartej bety. I z tego powodu nawet sami mieszkańcy mówią, że dziwne rzeczy się tu dzieją, jak na przykład nagłe znikanie bohaterów ze świata Ashan albo długie czekanie bądź niemożność podjęcia walki z powodu petryfikujących anomalii. Przeglądając pradawne kroniki, dowiedziałem się, że wielcy myśliciele z tego świata niczym Syzyf toczący głaz na górę starają się naprawić szkody wyrządzone przez te zjawisko. Mam nadzieję jednak, że ten okres minie i będę mógł w ramię z innymi bohaterami toczyć boje bez przeszkód. Coś czuję, że w przyszłości niejedno się wydarzy w tej krainie i być może będzie to coś, co przyciągnie więcej żądnych sławy i trudnych walk herosów. Nóż